Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Zaczynamy trzeci, ostatni już dzień przygody po pętli Hazyang. To jedziemy. No dobrze, mamy trzeci dzień naszej przygody. Jest 7 rano. Umówiliśmy się z grupą, że chcemy dzisiaj jakby zacząć wcześniej, żeby móc więcej terenu zahaczyć, o więcej terenu. No tylko, że chyba jeszcze wszyscy śpią, więc ta 7 nam raczej nie wyjdzie. Myślę, że wyjdzie tak jak zawsze, czyli koło 8. Wygląda na to, że będzie kolejny ładny dzień. To mnie bardzo cieszy. I cóż, dziś mamy do pokonania duży kawałek. Trochę taki był ząg mały z tą naszą tutaj wycieczką. W tym sensie, że... Czekajcie, muszę zejść z ulicy, bo są zakręty. W tym sensie, że są po drodze jakieś roboty drogowe. W związku z tym organizatorzy zmienili nam trasę tej wycieczki na właściwie nie pętle, tylko takie odjechanie 100 km w jedną stronę, pojeżdżenie tutaj po okolicy i zrobienie jakby powrót. Co nam średnio pasuje. Tak więc wczoraj mieliśmy długą konwersację tutaj z przewodnikiem i z organizatorami z hostelu, że my tak nie chcemy i chcemy jechać przez te roboty drogowe. No, tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo właśnie według mapy, jeśli rzeczywiście chcemy zrobić tą trasę, to wychodzi aż 200 km dzisiaj do pokonania. No tak więc to jest spory kawałek i ja chyba tutaj najwolniej ze wszystkich jeżdżę, bo się trochę boję. A poza tym, tak szczerze mówiąc, to tak jadąc sporo szybciej, w sensie sporo szybciej, to nawet 10 do 15 km szybciej, no to już naprawdę trzeba się mocno skupić na drodze i no wtedy po prostu mniej się używa, jeśli chodzi o oglądanie, tak? No bo ja jednak nie tylko chcę tutaj prowadzić ten motor, ale też coś zobaczyć, po to się tutaj przyjeżdża. Tak więc nie wiem, zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak wyjdzie, jakoś damy radę. No więc jesteśmy pod granicą z Chinami. Nasz przewodnik chciał nam pokazać sekretne przejście, nie tyle oczywiście do Chin, tylko do właśnie takiego punktu, który pokazuje, że jest 419 metrów do granicy z Chinami.
trzeba przyjechać. Jeśli macie szczęście, jest fantastyczna, piękna pogoda, to w ogóle no, nie widziałam czegoś takiego. Na lunch zatrzymywaliśmy się w takich właśnie jadłodalniach, gdzie znowu był duży wybór jedzenia. Wszędzie jedzenie było naprawdę bardzo dobre. Wszystkie posiłki były w cenie. No dobra, to czas na podsumowanie. Czy wybierać się na pętlę Hazjang? Moim zdaniem absolutnie nie ma co się zastanawiać. To jest najfajniejsze doświadczenie, jakie miałam tutaj w Wietnamie. Przepiękne, wyjątkowe widoki, wspaniała roślinność, ogólnie super spędzone 3 dni. Można dłużej, można 4 dni, można 2 dni. Ja wybrałam opcję 3 dni i nie żałuję. Super, fantastyczna sprawa. Kiedy jechać? Najlepiej jechać w drugiej połowie września i w pierwszej połowie października, ponieważ wówczas ryż jest już na tyle wysoki, że jest cały zielony
Natomiast jeszcze nie został zebrany, nie został skoszony. Tak więc jest no po prostu wszystkie wzgórza właśnie zasiane ryżem są zielone i widoki są jeszcze piękniejsze. Jaką firmę wybrać? To już zależy od Was. Wiele osób decyduje się na firmy, które organizują duże wycieczki. Oni mają w swoich grupach po 40, 50, 60 osób. Ja wolę mniejsze grono. Natomiast no, na pewno im więcej osób, tym weselej, aczkolwiek są również minusy tego, na przykład przy patrolach policji oni muszą dużo więcej kombinować i potencjalnie więcej czasu spędzić na to, żeby przeszmuglować ludzi. Natomiast pewnie imprezy są większe i dłuższe, i więc to już zależy od Was. Ja moją wycieczkę zrobiłam z firmą Hazyang Safari Hostel. Oni prowadzą też hostel. I byłam bardzo zadowolona. Mieliśmy fajnego przewodnika, który mówił dosyć okej po angielsku. Myślę, że do tego czasu, kiedy Wy się będziecie wybierali, to jego zdolności, jeśli chodzi o język, będą jeszcze większe, bo oni się bardzo szybko uczą tego języka, jeśli potrzebują. Ale ogólnie wszystko było całkiem fajnie zorganizowane no i nie miałam na co narzekać. Ważna rzecz, w jakim stanie są drogi? Ogólnie główna droga, która prowadzi jakby przez pętlę, jest w bardzo dobrym stanie, absolutnie żadnych uszczerbków. Natomiast jeśli zjedzie się z tej głównej drogi, a prawdopodobnie zjedziecie z tej głównej drogi, to może się zdarzyć, że jest wielka dziura na środku, po prostu po środku jezdni. Tak więc trzeba zawsze zachować uwagę i skupienie, i to jest dosyć ciężkie, ponieważ jednocześnie chcecie też coś zobaczyć, jakieś widoki, coś popodziwiać. Natomiast tak, szczególnie jeśli nie jesteście na głównej drodze, to zachowajcie mega skupienie. No i teraz ostatnie pytanie, samemu czy Easy Rider? Wszystkie firmy organizujące właśnie pętlę Hazyang, czy wycieczki motocyklowe na pętli Hazyang, dadzą Wam dwie opcje. Albo możecie sami prowadzić, albo możecie wziąć Easy Ridera. Easy Rider to jest po prostu opcja, gdzie macie kierowcę, Wy siedzicie z tyłu na motorze i on prowadzi. Niczym się nie musicie przejmować, jakby możecie się kompletnie skupić na podziwianiu widoków. Natomiast jeśli lubicie prowadzić i sprawia Wam to frajdę, to naprawdę polecam samemu. Natomiast jeśli chodzi o zdolności, czy trzeba jakieś wybitne doświadczenie mieć, ja dosłownie na skuterze jeździłam wcześniej kilka razy. Pierwszy raz na skuterze półautomatycznym, który jest wymagany ze względu na właśnie stromość niektórych odcinków. No i powiem, że nie miałam żadnych problemów. Oczywiście trzeba się trochę przyzwyczaić, tak, i no, mówię, zachować ostrożność, szczególnie na początku. Natomiast nie było takiej sytuacji, w której bym sobie nie poradziła, bo droga była za ciężka, albo podjazd za stromy, albo cokolwiek. Tak więc jeśli lubicie prowadzić samochód, to myślę, że będzie Wam się to podobało, żeby samemu poprowadzić. No i to tyle. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, jaką opcję wybierzecie, czy będziecie sami prowadzić, czy będziecie po prostu pasażerem na motorze, trzeba zrobić Hazyang Loop. To jest naprawdę najfajniejsza opcja, najfajniejsza rzecz, jaką ja zrobiłam w Wietnamie i będę polecać wszystkim. Udanych podróży. Pozdrawiam. Kamila, czyli Polka w podróży.